Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Dzierganie to sztuka tworzenia oczek z włóczki. Najczęściej robimy to na drutach albo na szydełku. Różnica jest prosta. Druty są zawsze co najmniej 2 i pozwalają budować całe rzędy oczek na raz, a szydełko ma haczyk i pracujemy nim oczko po oczku. Same druty też potrafią być różne. Mamy klasyczne, proste druty, pary zakończone zatyczką. Są druty na żyłce, bardzo wygodne do większych projektów, bo ciężar robótki spoczywa wtedy na żyłce, a nie na naszych nadgarstkach. Są także druty pończosznicze, krótkie, w zestawie po 5, idealne do robienia na okrągło, na przykład skarpetek, rękawiczek czy czapek. Warto wspomnieć, że druty powstają z różnych materiałów. Mogą być metalowe, śliskie, szybkie, świetne do włóczek, które lubią stawiać opór. Mogą być bambusowe albo drewniane, cieplejsze w dotyku, lżejsze, często lepsze dla osób, które zaczynają. Są też plastikowe, lekkie, ale trochę mniej trwałe. Dla porządku infografika z rodzajami drutów może pomóc przy wyborze tych pierwszych. Możecie zastopować, zrobić sobie zdjęcie albo screenshota. Drugi bohater dziergania to włóczka. I tutaj świat otwiera się bardzo szeroko. Są włóczki naturalne, pochodzenia zwierzęcego, wełna owcza, alpaka, moher, kaszmir, jedwab. Są też włóczki roślinne, bawełna, len, bambus i wreszcie włóczki syntetyczne jak akryl czy poliester. Każda ma swoje właściwości. Jedne grzeją i otulają, inne są przewiewne i lekkie. Włóczki dzielimy też według grubości, od cieniutkich, jak pajęcza nić, przez średnie, najpopularniejsze na swetry czy czapki, aż po bardzo grube, z których powstają ogromne mięsiste koce. Rodzaje włóczek widoczne na ekranie. Na start tak naprawdę potrzebujemy tylko 2 rzeczy: drutów i włóczki, nic więcej. I już w tej chwili możemy zacząć naszą przygodę. Pierwszym krokiem jest nabranie oczek. To taki fundament dziergania, od którego wszystko się zaczyna. Gotowi? Projekt na start. Startujemy od prostego szalika w ściegu francuskim, czyli same oczka prawe. Nabieramy oczka. Metoda długiego ogonka, stabilna i ładna. Bierzemy włóczkę i odmierzamy 3 razy planowaną szerokość szala plus 20 cm zapasu. Robimy pętelkę startową, tak zwany slip knot, nabieramy ją na drut, to będzie nasze pierwsze oczko. Następnie trzymaj ogon na kciuku, nitkę roboczą, czyli tę z kłębka, na palcu wskazującym. Trochę wygląda to jak proca. Wsuń drut od zewnątrz pod nitkę kciuka, złap nitkę z palca wskazującego i przeciągnij przez pętlę kciuka. Zaciągnij delikatnie, to nasze kolejne oczko. Powtarzaj do 32-36 oczek. Nie ściskaj zbyt mocno. Oczka mają dość łatwo przesuwać się po drucie. Spróbuj tak nabierać oczka, aby były w miarę tak samo zaciągnięte. Ścieg francuski, czyli w każdym rzędzie przerabiamy same oczka prawe. Dla ładnego brzegu polecam pierwsze oczko z każdego rzędu zdjąć bez przerabiania. Nitka z przodu robótki. Pozostałe oczka prawe aż do końca rzędu. Ostatnie oczko zawsze prawe. Odwróć robótkę i powtarzaj to samo w każdym rzędzie. Powstaną miękkie poprzeczne fałdki i równe brzegi. Jak zrobić oczko prawe? Błyskawiczne przypomnienie lub nauka. Wbij prawy drut w pierwsze oczko od lewej do prawej, od przodu do tyłu. Owiń nitkę roboczą od tyłu do przodu wokół prawego drutu. Przeciągnij tę pętelkę
i zsuń stare oczko z lewego drutu. Ot i cała filozofia. Długość szala i rytm pracy. Dziergaj prosto w każdym rzędzie same prawe, aż osiągniesz długość 160 cm albo tyle, ile sobie zaplanujesz. Jeśli zmieniasz motek, zostaw 10-15 cm ogonka, dołącz nową nitkę i kontynuuj. Ogonki później pochowamy. Zakończenie. Zamykamy oczka na prawo. Przerób 2 oczka prawe i przeciągnij pierwsze z tych 2 nad drugim i puść. Przerób kolejne oczko prawe i znów przeciągnij poprzednie nad nim. Powtarzaj aż do ostatniego. Zostaw pętelkę, odetnij nitkę z zapasem 15-20 cm i przeciągnij przez tę pętelkę, zaciśnij. Na koniec schowamy końcówki igłą dziewiarską i delikatnie zblokujemy. Czym jest blokowanie? Blokowanie to zmoczenie i wysuszenie swetra na płasko, by wyrównać oczka i nadać mu kształt. Jeśli robótka wychodzi zbyt ciasno, nabieraj i przerabiaj nieco luźniej. Możesz przejść na o pół rozmiaru większe druty. Nierówne ząbkowane brzegi? Pilnuj, by pierwsze oczko zawsze zdejmować, a ostatnie przerabiać na prawo. Gubisz oczka? Nie szkodzi. Co kilka rzędów przelicz. Kiedy skończysz ten szalik, naturalnym kolejnym krokiem będzie ta sama bajka, ale w paski, albo przejście do ściągacza 1x1 lub 2x2 i oczka lewego. To otwiera drogę do czapek i swetrów bez dramatów. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że mój tutorial okazał się przydatny dla wszystkich, którzy chcą bardzo nauczyć się dziergać, ale nie wiedzą, jak zacząć. Polubcie, zasubskrybujcie, a wkrótce znów się zobaczymy. Miłego dziergania!